Miasteczko tak urocze, że swym pięknem onieśmiela, a zabytkowa zabudowa oczaruje każdego. To Taormina, która sama w sobie jest dziełem sztuki. Rozrzucone na różnych wysokościach miasteczko zachwyca pięknymi widokami. Na północy i południu rozpościerają się zapierające w ich piersiach panoramy wybrzeża. Na wschodzie widok na plażę Mazaro i wyspę Isola Bella, natomiast lekko na zachód zobaczymy majestatyczną Etnę. Pomiędzy tarasami miasta możemy się przemieszczać busami oraz kolejką gondolową. Jak zwiedzić miasto i co zobaczyć? Zapraszamy na spacer wąskimi uliczkami Taorminy. Do Taorminy przyjeżdżamy rano z oddalonej o 50 km Catanii. Decydujemy się na kolej, która na Sycylii oferuje komfortowe warunki przejazdu. Bilety kupujemy w automacie. Podróżujemy w wygodnym i klimatyzowanym pociągu. Cała podróż trwa około 50 minut. Przy dworcu na podróżnych czekają busiki, które za opłatą wożą turystów pod jedną z głównych bram miasta, Porta Messina. A tam swój początek ma najbardziej reprezentacyjna ulica miasta, Corso Umberto. Już podczas wjazdu na górny taras możemy podziwiać piękne widoki na wschodnie wybrzeże wyspy. Malowniczo położone miasto wyrosło na kilku tarasach wzgórza Monte Tauro. Mniej więcej po środku, na wysokości 200 metrów nad poziomem morza, znajduje się główna część miasta, pełna wąskich uliczek, zabytkowych pałaców i kościołów oraz najsłynniejszego w tej części Włoch Teatru Greckiego. Nie polecamy zwiedzania Taorminy z perspektywy wspomnianej ulicy Pasaży i sklepów, ponieważ równolegle do niej znajdują się o wiele ciekawsze, wąskie przejścia, w których zobaczycie niesamowite miejsca, urocze restauracje, klimatyczne zakątki i ciekawe zabytki. Zacznijmy jednak od najważniejszej atrakcji miasta – Teatru Greckiego. To najsłynniejszy zabytkowy obiekt w Taorminie i zarazem najlepiej znany na Sycylii. Pochodzi z III wieku przed naszą erą. O greckim rodowodzie budowli świadczy owalny kształt i trybuny wykute na zboczu skały. Dziś obiekt wykorzystywany jest na potrzeby odbywających się w mieście festiwali filmowych. Z tarasów teatru można podziwiać piękny widok na Etnę. Poniżej teatru rozpościera się zielona enklawa miasta, Park Villa Comunale. Ten piękny ogród został założony przez brytyjską arystokratkę, a po jej śmierci przeszedł na własność miasta. Dlatego wstęp do niego jest darmowy. Wśród roślinności obejrzymy ekspozycję sprzętu wojskowego, m.in. działa i torpedy, ale niewątpliwie główną atrakcją parku jest domek przypominający dalekowschodnią pagodę. Z tarasów parku również można podziwiać Etnę. Z ogrodu wyruszamy na podbój miasta. Wąskimi uliczkami kierujemy się w stronę Corso Umberto. Zanim tam dotrzemy, przechodzimy przez wąskie uliczki z różnego rodzaju galeriami, sklepami i restauracjami, które w tym miejscu zajmują część wąskich schodów. Po drodze zobaczymy również urocze zakamarki, a także inne tarasy widokowe. Corso Umberto to główna ulica miasta, nazwana na cześć króla Włoch Humberta I. Jest to typowy pasaż turystyczny z pamiątkami w kosmicznych cenach. Ponadto znajdziemy tutaj również kawiarnie, restauracje, a także i może przede wszystkim tłumy turystów. Udajemy się w stronę Bramy Katańskiej, aby zobaczyć najważniejsze miejsca. Jednym z nich jest plac 9 kwietnia. Przypomina on mały rynek, wybudowano przy nim aż 2 kościoły. Po jego wschodniej części znajduje się oczywiście kolejny taras widokowy. W tym miejscu poświęcamy chwilę na sesję zdjęciową na czerwonym dywanie odbywającego się tutaj od 1955 roku festiwalu filmowego. Następnym ciekawym miejscem jest plac katedralny z niewielką katedrą świętego Mikołaja z Bari, której historia sięga XII wieku. Wchodzimy na chwilę, aby zobaczyć wnętrze. Przed katedrą ulokowano wielką barokową fontannę zdobioną figurkami koni. Woda w niej nadaje się do picia, zatem z końskich paszczy można uzupełnić butelki.
Spacer na południe kończymy po przejściu Bramy Katańskiej, a następnie wąskimi uliczkami przemierzamy górną część Starego Miasta, gdzie możemy zaznać trochę spokoju od stłoczonych na Corso Umberto turystów. Zanim zejdziemy do Mazzaro, odwiedzimy jeszcze mały Odeon. Znajduje się on na tyłach kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny z Aleksandrii. Przy okazji tam również zaglądamy na chwilę. Będąc w Taorminie, można jeszcze zobaczyć z daleka ruiny saraceńskiego zamku położonego na górnym tarasie wzgórza. Nie jest on obecnie udostępniony do zwiedzania. Aby dostać się do Mazzaro, korzystamy z kolejki gondolowej, której górna stacja ulokowana jest nieopodal bramy messyńskiej. Przejazd trwa zaledwie kilka minut. Przy dolnej stacji znajduje się tunel prowadzący pod ruchliwą drogą prost na zapełnioną turystami kamienną plażę Mazzaro. Spędzamy na niej tylko chwilę, gdyż celem naszej wycieczki jest dłuższa, również kamienista plaża z widokiem na perłę Morza Jońskiego. Jest nią urocza Isola Bella, połączona z plażą miejską wąską groblą, która podczas przypływów znajduje się pod wodą. Wyspa wcześniej należała do arystokratki od willi Comunale, a obecnie znajduje się na niej mały rezerwat przyrody z muzeum, do którego ostatecznie nie dotarliśmy z uwagi na ogromny tłok, jaki panował na plaży. Zwiedzanie kończymy w małej włoskiej restauracji przy Via Nazionale, skąd wracamy do dworca kolejowego, a potem pociągiem relacji Messyna-Syrakuzy do Katanii. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!